Zapraszam na świąteczne pudełeczko pachnące kominkiem. Pudełeczko w świątecznym klimacie, zimowe ptaszki, śnieg i śnieżynki, ale zostało postarzone w nietypowy sposób. Właśnie dzięki temu w całym moim domu przepięknie teraz pachnie kominkiem, ponieważ pudełeczko zostało postarzone metodą opalania. Jeżeli nie znacie tej metody, to zapraszam na film, ponieważ daje, jak widzicie, bardzo fajne efekty. Potrzebujemy oczywiście pudełeczko zrobione z drewna, a nie ze sklejki oraz palnik. A z palnikami obecnie nie ma żadnego problemu, bo już za 17 zł możecie w necie kupić zarówno palnik, jak i w komplecie butelkę z gazem. Poziom opalenia drewna zależy od Was. Żeby wydobyć piękne słoje, niezbędna jest szczotka druciana. Ją także kupicie w sklepie budowlanym mniej więcej za 7 zł. No cóż, przy postarzeniu drewna tą metodą troszkę się brudzi. Szczotką uporczywie szorujemy, aż pokaże nam się piękny rysunek drewna. Jak wspominałam przed chwilą, poziom opalenia drewna zależy od Was. Można mniej, a można więcej. Do opalania najlepiej nadaje się drewno, które ma miękkie, gęsto ułożone słoje. Na szczęście większość pudełek do deku robionych jest z sosny i to jest ok. Jeżeli słoje ułożone są rzadziej albo opalamy sklejkę, to efekt wygląda mniej więcej tak. I tak przygotowaną powierzchnię można ozdabiać dalej. To jest papier ryżowy z temperii. Wykorzystam z niego ptaszki, ale wszystkie pozostałe obrazki świetnie pasują na przykład na butelki. Ptaszki na pudełko pasują idealnie. Wstępnie je wycinam, a następnie obrywam wszystkie boki, bo dzięki temu będzie mi je łatwiej wtopić w tło. Żeby papier ryżowy prezentował się najpiękniej, należy go podmalować na biało. Gdy farba wyschnie, możemy przylepić obrazek, ale zanim go przylepimy, zawsze warto sprawdzić, jak otwiera nam się pudełko. Nauczona własnym doświadczeniem, kiedy obrazki przyklejałam do góry nogami, zawsze sprawdzam. Powierzchnię smaruję klejem, następnie przykładam obrazek i wszystko klejem zaklejstrowuję od góry. Biała farba akrylowa i pędzelki. Zawsze warto troszkę podmalować śnieg i białe miejsca, które na rysunku są najjaśniejsze. Takie podkręcenie kontrastów zawsze świetnie robi pracy. Po wyschnięciu kleju mogę przejść do malowania drewna. Opalane drewno najlepiej farbować bejcą, lazurem albo aquakolorem. Te produkty także się między sobą znakomicie mieszają. Ja na przykład mieszam aquakolor z lazurem. Jeżeli barwnik nałożycie albo nawet trzykrotnie, uzyskacie bardzo wysoką intensywność kolorów. W tym wypadku na intensywnym efekcie zupełnie mi nie zależało, więc aquakolor nawet rozwadniałam, aby uzyskać delikatny odcień farbki. W podobny sposób barwię pudełeczko także od środka, ale tutaj nie było opalane, więc efekt jest zupełnie inny. Lakier akrylowy matowy. Wierzch oraz środek pudełka będzie matowy. Natomiast dół pudełka będzie miał delikatny połysk. To jest lakier o bardzo wysokim połysku, ale część wsiąknie w drewno i ostatecznie efekt będzie taki, jaki oczekiwałam. Czas zabrać się za ozdabianie wieczka. Zaczynam od szablonu. Jak zwykle używam kleju tymczasowego, dzięki niemu szablon świetnie trzyma się na pracy. Do zawijasów potrzebowałam idealnie białej pasty. Możecie użyć dowolnej pasty do modelowania, a ja akurat użyłam primera. Część niewykorzystanego szablonu można zakleić. Jeszcze na mokro posypuję wszystko brokatem i zabieram się za ozdabianie kolejnego rogu. To jest lakier 3D, owoce głogu oraz kokardkę, spróbuję nim pięknie uwypuklić. Uwaga, uwaga, nie przesadźcie z ilością tego preparatu, bo rozleje się i zrobi Wam plamę. A to jest ten sam lakier, którym malowałam dno pudełka, podkreślę nim ptaszki. A gdy ptaszki wyschły, mąż znienacka przykręcił mi przepiękną gałkę meblową. A to są dwa świetne preparaty w aplikatorze. Kryształowy śnieg oraz kryształowy lód. Czym się różnią? Tym, że śnieg jest biały, a lód jest przeźroczysty. Zaczynam od śniegu i podkreślam nim te miejsca na obrazku, które są zaśnieżone. Natomiast lód jest prawie przeźroczysty i nie nakrywa nam elementów, na które go nakładamy. Ja postanowiłam pokryć lodem wszystkie listki ostrokrzewu. Spróbuję Wam to pokazać w kamerze, ale niestety widzę, że to bardzo mizernie wygląda i prawdziwego efektu nie da się tutaj zauważyć.
Pasta woskowa złota, ona zawsze daje nam delikatny efekt wow. Odrobinę na palec przecieramy w niektórych miejscach i te niektóre miejsca nam przepięknie błyszczą. A śnieżynki do mojej pracy przygotowałam tak. Pędzel do szablonów przemalowałam na biało, posypałam brokatem i wyglądają tak. Trochę złotego efektu wow na brzegach i będzie można przyklejać. To są nóżki, przykleję je klejem na gorąco jeszcze przed śnieżynkami. No i jeszcze pochlapać. Oczywiście trzeba pochlapać zimową pracę, bo inaczej to się wszystko nie liczy. Pochlapałam pracę przed kamerą, a potem chciałam jeszcze poprawić. No i oczywiście przedobrzyłam. Zobaczcie, jaką wysmarowałam brzydką plamę na dole pudełka. No ale po to mamy śnieżynki, żeby wszystko wyglądało pięknie, więc plamę zaklejam i już jej nie ma. Na koniec kokardka, plastikowy ostrokrzew i zasmażka, bo zasmażka się zawsze przydaje. A w roli zasmażki dziś wystąpił nasz kryształowy aplikator. Jeszcze troszkę brokatu i ostatecznie gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Niestety w mojej kamerze nie można dostrzec, jak fajnie wyglądają te wszystkie preparaty nakładane na wieczko. Możecie uwierzyć na słowo, albo jak zwykle wypróbować samodzielnie. Dokładną listę wszystkich produktów i preparatów, które użyłam w filmie, zamieściłam w jego opisie, czyli na dole. Ale jeszcze zanim się z Wami pożegnam, spójrzcie na efekty opalania. Intensywność opalanej powierzchni nie jest tutaj widoczna, natomiast świetnie widać różnice w układzie słoi. Według mnie gęste słoje z przodu pudełka prezentują się ciekawiej niż te z prawej strony. Zobaczcie. No ale o gustach się nie dyskutuje. Dziękuję za uwagę, zapraszam Was do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.